Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj odcinek bezmięsny. Tam jestem ciekawy, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. Przetestujemy bakłażany w piekarniku z glazurą miodową, z miso. Potem na patelnię wlecą szparagi z boczniakami i troszkę cytrusów do tego dojdzie. Bardzo szybkie dania na śniadanie czy na kolację. Ogólnie są to propozycje Michała Korkosza, zwanego Rozkosznym. Głównie robi przepisy bezmięsne. No, będzie troszkę płatek tuńczyka, czy płatków tuńczyka, nieważne. No i oczywiście na deserek będzie sernik baskijski. Nigdy go nie robiłem, więc sam jestem ciekawy, bo jak zobaczyłem przepis, to musi być dobry, bo uwielbiam serniki, jak są bardzo kremowe i nie czuć w nich grudek sera. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. To zaczynamy. 750 g sera typu Philadelphia. Jeżeli nie macie, to użyjcie pół kg twarogu i 250 g sera mascarpone. 6 dużych jajek, 3 łyżki masła i trochę do posmarowania tortownicy. 180 g ciasteczek, tak jak kupiłem w Biedronce. 400 ml śmietany kremówki 36%, łyżeczka ekstraktu waniliowego, szklanka cukru, 250 g jogurtu greckiego odsączonego. Wrzucacie go na sitko, odstawiacie nad miską, czekacie z 2 godziny, najlepiej całą noc. Blacha wysmarowana masłem, żeby papier lepiej przylegał. Ja wykładam w jedną i w drugą stronę, żeby nie nalała nam się masa za papier. Jak macie większe arkusze, nie ma problemu. Tortownica 23 cm. Ciasteczka miksujemy. Dodajemy rozpuszczone 3 łyżki masła. I gotową masę przekładamy na dno tortownicy. Cienko rozprowadzamy. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni i spód pieczemy przez 6 minut. Bierzemy się za masę, serek, jogurt grecki, szklanka cukru, wszystko razem miksujemy. Jajka dodajemy po jednym co 30 sekund. Jeszcze dodatkowo potrzebna jest łyżeczka soli, łyżeczka ekstraktu waniliowego, śmietanka. Miksujemy wszystko jeszcze 2 minuty i gotowe. Spód wyciągamy, trzeba go ostudzić przed wlaniem masy. Masę serową wlewamy bardzo powoli, żeby nie wyleciała nam za brzegi. I wstawiamy do piekarnika na 30 minut 240 stopni. Z tym, że sernik tak pracuje, nie przejmujcie się, tak ma być. Sernik trzeba wystudzić i wstawić do lodówki na 8 godzin. A potem wygląda tak. Teraz bakłażany. 4 bakłażany, 3 łyżki oleju, 1 łyżka miodu, 1 łyżka octu ryżowego, sezam do dekoracji, 1 łyżka miękkiego masła, 1 łyżka startego imbiru, 2 łyżki jasnego miso, 1 łyżka cukru trzcinowego, płatki tuńczyka bonito, można je kupić przez internet, 2 łyżki oleju sezamowego, 1 łyżka soku z limonki, 1/4 łyżeczki soli, 280 g jogurtu greckiego, tak samo odstanego jak do sernika. Robimy labnę do bakłażanu. Jogurt grecki, 1 łyżka soku z limonki, 1 łyżeczka oleju sezamowego, ćwierć łyżeczki soli. Mieszamy i gotowe. Możemy piekarnik już rozgrzewać do 240 stopni. Bakłażany przekrajamy na pół, nakrajamy w kratkę na głębokość pół centymetra i układamy skórą w dół na blaszę. Spryskujemy olejem i posypujemy solą. I to samo robimy z drugiej strony. Wstawiamy do piekarnika. Pieczemy około 20 minut, aż zmiękną. Przygotowujemy glazurę. Miso, masło, olej sezamowy, cukier trzcinowy, ocet ryżowy, miód, imbir. Wszystko razem mieszamy. Po 20 minutach wyciągamy bakłażany. Obracamy i smarujemy glazurą. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 10 minut. Bakłażany układamy na labnę i sypiemy płatkami bonito. Warto to zrobić już przed jedzącymi, pod wpływem ciepła płatki się ruszają. Im większe płatki kupicie, tym lepszy efekt. I sezam z góry do dekoracji. I ostatnie danie. Kilogram szparagów i pół kilograma boczniaków, 6 łyżek oleju ryżowego lub rzepakowego, 6 ząbków czosnku, 2 czerwone chili, 4 łyżki wody, 4 łyżki masła zimnego, 1 pomarańcz, 1 limonka, będzie potrzebna skórka i sok, 4 łyżki sosu sojowego, sezam, do dekoracji, świeża kolendra. Kto lubi? Ja lubię. Sos sojowy mieszamy z wodą, szparagi albo łamiemy, albo odkrajamy końcówki.
Kroimy na mniejsze części około 5 cm. Skórkę z limonki ścieramy i z pomarańczy przekrajamy na pół, żeby wycisnąć sok. Boczniaki podsmażamy na oleju, aż się zarumienią około 4 minuty. Dodajemy czosnek, dodajemy chili, dodajemy szparagi. Po dodaniu szparagów smażymy około 2 minuty. Łyżeczka soli, sos sojowy z wodą, dodajemy masło, mieszamy aż masło się roztopi. Sok z połówki limonki, sok z połówki pomarańczy. Przekładamy na talerz. Z góry posypujemy skórką z cytrusów i kolendrą. I można jeszcze posypać sezamem. Zapraszam do stołu. Przechodzimy do próbowania tych rozkosznych rzeczy. Zaczniemy sobie od bakłażanów. Będziemy potem jeszcze mieli serniczek. Dobra, a tu jest też faszerowane mięsem mielonym, tak? Rozumiem. Dobrze, ja od razu mówię, że jestem wielkim fanem rozkosznego i już przebieram nóżkami. To mówisz, że tam jest jakieś mięso w środku? Nie? Nie ma. No właśnie. Pyszne. No, ale bardzo dobre. Bardzo słone. Bardzo mi smakuje. I nie ma mięska. Płatki tuńczyka są tak esencjonalne, tyle smaku mają, że to jest w ogóle obłęd. Ja bym powiedział, że to jest fajne. Ile to ma smaku? Ale to jest naprawdę coś wyjątkowego. Ja się bałem za krótko ten bakłażan się robił, ale jest bardzo dobry. Fajnie doszedł. Idealny. Fajny. Uważam, że to jest mistrzostwo. Nie no, naprawdę Czuć słodycz, świetne to jest. czuć słoność, czuć rybny posmak fajny z tuńczyka. Tą rybę bardzo mocno czuć. Kurde, ale dobre. Czuć, że to jest lekkie. Nie zapycha w ogóle. To jest przepyszne. Głodny bardzo nie jestem, choćby samo. Kotleta mielonego bym do tego wrzucił. Potraktowałbym to jak tylko przystawkę. Uważam, że tutaj opcja jeszcze na grillu byłaby 100 razy lepsza. Gdyby trochę aromatu zarniczego było, jakby był aromat jeszcze właśnie tej skórki przypalonej, to już by był amen. Danie doskonałe. Co na te talerze nałożę? Jasne, No dawaj. boję się, bo to są tak delikatne smaki, żeby to... No dawaj, ładuj. Jeszcze trzymam dalej. No to dam ci jeszcze. Ojejku, ale to wygląda. To jest zajebiste, ale to jest petarda. Dobre. Rozkoszny to nie są żarty. Gościu wie co robi naprawdę. Kurde, jak fajnie do chili czuć. Boczniaki są pyszne. Ale jak złapiesz widelec, to masz inny smak trochę. Dominuje trochę za bardzo mi ta cytryna. Mogłem jej dodać trochę za dużo. No. Ja mam dokładnie to samo spostrzeżenie. Parag naciągnęły tą cytryną mocno. Błąd jest to, że za długo to robiłem na pewno, bo czekałem aż bakłażany dojdą. Ja nie uważam, że na przykład szparagi są przeciągnięte. Nie. Przeciągnęły smaki sobą nawzajem za bardzo. Taka sytuacja. A bardzo dobre. Przede wszystkim widać, że ktoś tu ma wyobraźnię pod względem kompozycji smaków. Mhm. A może rozkoszny ma Thermomixa? Fajnie kolendrę teraz poczułem. Z mojego doświadczenia. Jak człowiek zaczyna odrzucać mięso, zaczyna otwierać trochę horyzonty kulinarne, to ma szansę trafić na takie rzeczy. Zawsze bazą jest mięso. Dokładnie. Takie fajne rzeczy. Też bardzo dobre, ale bakłażan. Ja to wprowadzam u siebie. Mi to w tym bakłażanie przeszkadzało tylko ta ilość soli. Mogłoby być równie dobrze trochę więcej tego jogurtu. Odkryciem dla mnie są te płatki. No gdzieś ty to kupił. To jest internety. Pepko. 200 za reklamę. Taki worek, ile zapłaciłem? 20 zł za niego? No, taki worek. To mi się podoba też w tym programie, że robimy sobie jakieś takie jedzenie. Ja robię w sumie. Dużo nowych rzeczy przez to, że nie kombinuję jakichś zamienników, tylko robię tak jak jest w przepisie. To by było zajebiste koło steka. No, Bo ten bakłażan, no... na kolację. Dwie takie łódeczki i ja jestem najedzony. Dobra, serniczek. Że zrobimy, Grzesiek, takie głosowanko przy serniczku. No, na przykład. To teraz jeszcze na deserek sobie spróbujemy serniczka i przy okazji, bo już widzicie, że mamy tabliczki, w międzyczasie sobie zrobimy ocenianie. Miała być jeszcze kawka, ale już trochę nas czas goni, więc jedziemy na sucho. Za chwilę milionerzy wchodzą. Hubert Urbański już czeka za drzwiami. Bomba. Pierwszy raz jem sernik baskijski, teraz już wiem na pewno, Pycha. bo nie jadłem takiego sernika tak rozpływającego się, a uwielbiam, bo dla mnie im sernik bardziej kremowy, tym lepszy. Przepis na sernik baskijski rozkosznego znam na pamięć. I ta spalnica rzeczywiście fajnie robi tutaj posług. No i ta struktura, i faktura, i wszystko. Jest Ventura. Ocenimy sobie bakłażanka. Czekaj. Serniczka. Serniczek to jest... I szparagi teraz. Tak, dycha. Absolutnie Mnie też mnie dycha. to tak smakowało. Dobra, to oceniamy sernik. Tak. W skali serników. Zwycięstwo. Naprawdę, dawno tak dobrego sernika nie jadłem. Naprawdę. Pełna zgodność. Taki mieliśmy dzisiaj bardziej odcinek z momentami, smacznymi bardzo momentami. Próbujcie sobie przepisy rozkosznego, próbujcie sobie te przepisy, bo naprawdę są super, polecamy. Do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć. Pozdrawiam. Hej.
Teraz by fajnie było się położyć, a tu trzeba iść. Zaczniemy sobie od bakłażanów, bo to będziemy mieli, kurwa, gdzie jest sernik? To dawaj, Muszę sobie kupić taki mały ster. To będę trzymał, już to pierdolnie. Nie, Może być jakaś łomża, tam jest ta gruszka z morelą albo coś takiego. Wiesz co? Może być. O tak, jak jest to. Wiele było mocno i ściechało. A ja jeszcze do Biedronki muszę iść. Kurde. taki przepis. Już idę na dół na podwórko. I gdzie jest nóż? Dobrze. Kurwa, ciasto tasakiem będę jechał? Dawaj. Co? Mikrofony Tak. w moją stronę, wszystko idzie w dobrą stronę. Jak wchodzę na dach, to rapuję. Frytki i sport.